Uważajcie, będzie nowy program pomocy dla kupujących mieszkania i będzie to Mieszkanie dla Młodych 2.0. Ale czy to jest fakt, czy to jest plotka? I tutaj opowiem Wam teraz o oświadczeniu rzecznika prasowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, co on zapowiedział, co wyjaśnił i czy w ogóle coś wyjaśnił oraz do czego porównuje nowy program, jeżeli on będzie, i jakie pieniądze są przewidywane na ten nowy program, jeżeli on będzie. Jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, trendami na tym rynku, prawem, inwestowaniem, subskrybuj ten kanał. Przypominam też, że na stronie symen24.pl, gdzie są kursy online o obrocie nieruchomościami, znajdziesz również nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane i też prosimy, abyście w komentarzach sugerowali nam tematy nowych, kolejnych audycji, żebyście też pisali uwagi o swoich własnych rynkach nieruchomości. Przejdźmy do tego, co ministerstwo powiedziało ustami swojego rzecznika. W tym fragmencie audycji pozwolę sobie cytować fragment wypowiedzi rzecznika oraz mój krótki komentarz, a na końcu zobaczycie dłuższy komentarz w ogóle o tym, do czego to wszystko prowadzi. I pierwszą taką informacją rzecznika jest to, że w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami o przyszłości rządowego programu mieszkaniowego uprzejmie informuję, że trwają prace nad ostatecznym kształtem programu, którego wejście w życie uzależnione jest od porozumienia w koalicji rządowej. Jestem ciekaw, co zrozumieliście z fragmentu tej wypowiedzi. O jaki program chodzi i o jakie komentarze? No wiemy i domyślamy się, ale nie jest to powiedziane wprost, że upadł właśnie program kredytu 0%. Ale co dalej? No, na razie dowiemy się tyle, że jakieś prace trwają, rząd już trwa rok. Ostateczny kształt programu zależy od osiągnięcia porozumienia w koalicji rządowej, czyli rozumiemy, że nie ma na razie porozumienia w koalicji rządowej co do jakiegokolwiek programu wspomagania rynku mieszkaniowego. Kolejny akapit wypowiedzi rzecznika brzmi tak. Wypracowanie takiego porozumienia wiąże się ze zmianą strategii tworzenia polityki mieszkaniowej, z wykorzystaniem instrumentów, które sprawdziły się przy wcześniejszych, dobrze ocenianych programach mieszkaniowych, takich jak Mieszkanie dla Młodych. Tłumacząc na polski te ogólniki, to można powiedzieć tak, no nie mamy żadnej strategii, ale może byśmy się odwołali do programu Mieszkanie dla Młodych, bo on był dobrze oceniany zdaniem rzecznika. O tym programie powiem na końcu audycji, bo nie wiem, czy on był taki doskonały, ale przejdźmy do kolejnej wypowiedzi rzecznika. Wątpliwości pojawiające się w toku dotychczasowych ustaleń wewnątrz koalicji rządzącej to skutek nieodpowiedzialnego działania poprzedniego rządu, który wprowadził program Bezpieczny Kredyt 2.0, nie kierując się dobrem obywateli, a wyłącznie terminami kampanii wyborczej. Chaotyczne i gwałtowne wprowadzenie na rynek dużych środków finansowych w formie interwencyjnej spowodowało drastyczne wzrosty cen nieruchomości. Z tego wynika, że po roku rządzenia obecny rząd obarcza poprzedni rząd odpowiedzialnością za wzrost cen nieruchomości spowodowany chaotycznym wprowadzeniem programu Bezpieczny Kredyt 2.0, co było podyktowane kampanią wyborczą, a nie interesem obywateli. I ja wielokrotnie na tym kanale krytykowałem program Bezpieczny Kredyt 2.0. Nie tylko ja, ale także eksperci występujący na tym kanale i z góry było wiadomo, że ten program skończy się tak, jak się skończył, czyli wzrostem cen mieszkań. To jest prawda, ale z drugiej strony, no po roku nie przedstawiło się własnego programu. Przez rok prawie brnął ten rząd w
w kierunku programu kredytu 0%. Tamten był 2%, a ten 0%. No to powiedzmy sobie, zastanówmy się, co bardziej mogło jeszcze podbijać ceny nieruchomości. Zresztą tak naprawdę ten program zmieniał się, program kredytu 0% zmieniał się, ewoluował, były wprowadzane jakieś ograniczenia, no ale w końcu minister Paszyk w wywiadzie dla redaktora Radia Z powiedział, że tego programu nie będzie i dlatego właśnie jest to w ogóle oświadczenie rzecznika, który tak naprawdę w ogóle się nie odwołał do programu kredytu 0%. Zauważcie to. W następnym akapicie wypowiedzi rzecznika dowiadujemy się, że zadaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest stworzenie takiego systemu, który spełni oczekiwania zarówno zwolenników budownictwa społecznego, jak i tych, którzy potrzebują wsparcia w zakupie mieszkania na własność. Priorytetem jest zapewnienie dostępności do mieszkań młodym Polakom. Od razu przypomina mi się hasło: oby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Kto pamięta, to pamięta, a kto nie pamięta, to było hasło Edwarda Gierka, który przez niektórych zwany jest największym deweloperem w historii powojennej Polski. Warto jednak wrócić do bliższej historii, przypomnieć sobie program koalicji i można powiedzieć, że po roku ministerstwo ogłosiło dokładnie to, co zawarte było w programie nowej koalicji rządzącej Polską. Nic nie zrobiono przez ten rok, ale ogłoszono, że zrobi się to, co obiecano rok temu. No i ostatni fragment wypowiedzi rzecznika Ministerstwa Rozwoju i Technologii brzmi tak. Na cele mieszkaniowe obecny rząd przeznaczył w 2025 roku rekordowe 4,2 miliarda złotych. Środki te muszą zostać zaplanowane i zagospodarowane w taki sposób, aby uniknąć błędów poprzedniego rządu. Podsumowując to wszystko, rząd deklaruje kontynuację prac nad programem mieszkaniowym po roku swojego działania, czyli on będzie kontynuował pracę, nic jeszcze nie zrobił, ale będzie nadal pracował, stawiając na długoterminowe rozwiązania i krytykując poprzednie interwencje na rynku nieruchomości, czyli poprzedni rząd PiS-u. Z tą krytyką poprzedniego rządu i programu Bezpieczny Kredyt 2% ja się zgadzam, ale też budzi taki trochę mój opór to, że po roku działania nie wypracowano naprawdę nic. Przyglądając się działalności i osiągnięciom, przede wszystkim skutkom działań ministerstwa, widzimy, że przez rok dwóch ministrów przez długi czas koncentrowało się na rozmaitych wariantach programu kredytu 0% i teraz ustami rzecznika mówi się o jakimś nowym programie, wzorowanym na programie Mieszkanie dla Młodych, o czym będzie za chwilę, ale nie robi się takiego formalnego pogrzebu tego kredytu 0%. Widać wyraźnie, że władzom ministerstwa zależy, aby publiczność zapomniała w ogóle o istnieniu pomysłu kredytu 0% i wskazują, mamy nowy program, chociaż nie mówią, na czym on polega. Jak powiedział minister Paszyk, program nowy jest w ucieraniu się wewnątrz koalicji. Ciekawe stwierdzenie, ucieranie programu. To taka trochę nowomowa partyjna. No ale skoro rzecznik ministerstwa powiedział, że takim wzorcowym, dobrze wspominanym programem jest program Mieszkanie dla Młodych, to warto przypomnieć, na czym ten program polegał, bo pewnie niewielu z Was go pamięta. Ten program obowiązywał w Polsce w latach 2014-2018 i od razu powiem, że w tych latach ceny mieszkań były mniej więcej, podkreślam słowo mniej więcej, dwukrotnie niższe niż obecnie. A według danych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do końca 2018 roku łączna kwota dofinansowania wyniosła około 2,7 miliarda złotych i udzielono ponad 110 tysięcy kredytów. Warto też pamiętać, że program wszedł w życie po takim długim okresie spadku na rynku nieruchomości spowodowanym kryzysem wywołanym
kredytami z subprime i upadkiem banku Lehman Brothers. To był kryzys ogólnoświatowy, który zaczął się w 2008 roku. Ogólnie rzecz biorąc, program polegał na tym, że państwo dopłacało do wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub domu na kredyt. To musiało być oczywiście pierwsze mieszkanie. Te dopłaty były zróżnicowane co do procentu ceny nieruchomości. Zależały one od liczby dzieci. Istniało też ograniczenie wiekowe. Nie chcę tutaj przypominać wszystkich szczegółów tego programu, bo nie o to chodzi. Ważne jest natomiast, że program obejmował dopłaty do właśnie tych wkładów własnych na zakup mieszkania i domu jednorodzinnego. Kupowano go na rynku pierwotnym lub wtórnym. Były też limity cenowe za metr kwadratowy zależne od lokalizacji nieruchomości. Inne dla dużych miast, inne dla miast powiatowych i dla pozostałych obszarów. I były też te limity różne dla zakupów na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym. Przy czym te limity na rynku pierwotnym były wyższe niż na rynku wtórnym, co powodowało, że ludzie mogli chętniej na przykład kupować właśnie te mieszkania z rynku pierwotnego. Wspomagało to trochę też akcję deweloperską. Były też ograniczenia powierzchni, inne dla mieszkań, inne dla domów i też takie podwyższone dla rodziny wielodzietnej. Celami tego programu było ułatwienie młodym osobom rozpoczęcia życia na własny rachunek, poprawa dostępności mieszkań dla rodzin z dziećmi oraz stymulacja rynku nieruchomości, szczególnie dla sektora deweloperskiego, a ta stymulacja była ważna, bo właśnie ten czas, kiedy wchodził ten program, 2014 rok, to był po takim totalnym dołku tego rynku, który w większości miejscowości wystąpił około roku 2013. Czy ten program był naprawdę tak dobrze oceniany, jak twierdzi rzecznik Ministerstwa Rozwoju i Technologii? Powiedziałbym tak, nie do końca, dlatego że te limity cen mieszkań, metra kwadratowego mieszkania w ramach tego programu były czasami nierealne. I tak na przykład, bodajże jeśli dobrze pamiętam, w 2017 roku w Warszawie na rynku pierwotnym było to 6 tysięcy, a na rynku wtórnym 5200 w 2017 roku. Za taką cenę w Warszawie można było kupić mieszkanie gdzieś na odległych krańcach, na odległych peryferiach tego miasta. I to dotyczyło też innych dużych miast. Czyli tak naprawdę duża część osób, które mieszkały w tych największych miastach, w tych najbardziej przyciągających ludność do siebie, nie mogła być objęta tym programem, ponieważ te limity były zbyt niskie. Natomiast w takich mniejszych miastach te limity były często dość wysokie w porównaniu z tymi cenami. Mówiąc prościej, wysokość limitów powodowała, że dostępność programu była wyższa w mniejszych miejscowościach, natomiast były duże problemy z rynkiem wtórnym, szczególnie w dużych miastach, bo trudno było znaleźć właśnie te mieszkania mieszczące się w tych limitach. Czy to było słuszne, tak czy nie? Na pewno w porównaniu z bezpiecznym kredytem 2% wprowadzenie jakichś limitów hamowało wzrost cen. Wprowadzenie też wyższych limitów dla deweloperów powodowało, że było większe parcie w ramach tego programu na zakupy właśnie na rynku pierwotnym, co mogło troszeczkę stymulować działalność deweloperów, ale jak wspomniałem, to w tych większych miastach wpływało to głównie na zakupy na jakichś obrzeżach. Ale jednocześnie te limity troszeczkę ograniczały chęć deweloperów do windowania cen maksymalnie w górę. A tak przecież stało się, można powiedzieć, w ramach bezpiecznego kredytu 2% i to nam groziło również w ramach kredytu 0%. Program działał od 2014 do 2018
i w tym czasie udzielono około 110 000 kredytów. A i teraz, jeżeli to porównamy z bezpiecznym kredytem 2%, to około 100 000 kredytów udzielono w ciągu 6 miesięcy działania tego programu. Czy pieniądze, o których mówi rzecznik, przeznaczone w 2025 roku są wystarczające na pokrycie potrzeb budownictwa społecznego i potrzeb tego programu? Odpowiedź brzmi: to zależy od tego, ile chcemy mieszkań wybudować w ramach tego programu budownictwa społecznego, czy w ogóle będą budowane, no i też jakie będą limity, jakie będzie działanie tego programu niby nowego kredytowego, jeżeli on w ogóle wejdzie, bo przypominam, jak powiedział rzecznik, to ciągle jeszcze trwa jakaś dyskusja wewnątrz koalicji. Natomiast pragnę zauważyć, że jedna z naszych poprzednich audycji jest poświęcona projektowi już bardziej konkretnych działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii, projektowi nowych przepisów zmierzających do zwiększenia dostępności do gruntów budowlanych. Zamieszczam linki, odsyłam do obejrzenia tej audycji. Nie będę tutaj powtarzał, o co chodzi, ale w każdym razie te nowe proponowane rozwiązania naprawdę niewiele kosztują państwo, natomiast mogą znacząco ułatwić budowę wszystkim, zarówno osobom indywidualnym, jak i deweloperom, spółdzielniom, wszystkim, krótko mówiąc. I jeżeli by ta ustawa, te przepisy, takie można powiedzieć prawie bezkosztowe dla budżetu, weszły w życie, no to byłoby to naprawdę spore osiągnięcie i uważam znacznie więcej warte niż jakaś kolejna akcja kredytów mieszkaniowych. Zresztą trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 30 lat w Polsce było wiele takich programów, które miały niby wspomagać budownictwo mieszkaniowe i dostępność mieszkań i oczywiście sporo osób skorzystało z tych programów, to prawda, ale też powiedzmy sobie szczerze, niektóre miały poważne wady, takie jak słynny kredyt Alicja i już nie będę wspominać teraz tych programów, bo one są tylko historią. Pamiętajmy jednak jedną rzecz, ręczne sterowanie gospodarką zazwyczaj kończy się źle. Reasumując, wypowiedź rzecznika Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest taka, że to jest w zasadzie tak naprawdę lanie wody i gładkie słowa bez żadnych konkretów. Nic nie wiemy. Coś zostało powiedziane, ale nie wiemy co. Dziennikarze niektórzy robią z tego temat, niektórzy już zapowiadają, będzie mieszkanie dla młodych 2.0, ale to jest tylko zapowiedź. A ja pytam się, jeżeli dziennikarzu piszesz o tym programie, to napisz mi konkrety. Jakie są? Nikt tego nie wie, bo przecież ten program jest, jak mówi minister, w ucieraniu się. Czy te 4 miliardy jest dużo? No, powiedziałbym, to zależy. Raczej niekoniecznie. Czy ministerstwo ma w zanadrzu lepsze pomysły? Tak, ma i niech zrealizuje wreszcie tę zapowiadaną ustawę i trzymam kciuki, żeby poszła ta reforma i żeby była nawet odważniejsza niż jest obecnie planowana. Ma to wejść pod obrady Rady Ministrów, zgodnie z zapowiedzią ministra, podobno w pierwszym kwartale 2025 roku i mam nadzieję, że nie będziemy znów obserwowali rocznych wahań wprowadzić taką ustawę czy nie. Niech wreszcie coś zostanie zrobione i niech wreszcie coś się stanie z tym rynkiem, a raczej z prawem, po to, żeby ułatwić wszystkim uczestnikom tego rynku, od osób fizycznych poprzez instytucje, budowanie i jeszcze raz budowanie i możliwie niskie koszty. Przypominam też, że w posiadaniu gmin jest ponad 24 000 hektarów ziemi budowlanej. Ponad 24 000, a w roku 2023 przekazano w różnej formie, w różny sposób osobom indywidualnym i instytucjonalnym, inwestorom tereny o powierzchni niecałych 700 hektarów. Zobaczcie, jakie to są proporcje. Dlaczego ta ziemia jest ciągle chomikowana? A przecież brak dostępu do ziemi powoduje wzrost cen ziemi, a
cenę ziemi na pewno należy uwzględnić w cenie domu czy też mieszkania. No i też pokładam nadzieję, że ponieważ tworzenie planów ogólnych jest związane ze środkami unijnymi, to te plany ogólne powstaną w gminach, co też powinno doprowadzić do jakiejś jasności i może łatwości, czy też łatwiejszej procedury budowania się w przyszłości. Tak więc na rok 2025 pod tym względem można patrzeć z bardzo umiarkowanym optymizmem, no bo to zależy od działań gmin, po pierwsze, od działań ministerstwa w dziedzinie zmiany prawa, no i też samego rządu, Sejmu, Senatu, no i tego być może jakiegoś programu pomocowego, chociaż on naprawdę jest najbardziej mglistą zapowiedzią z tych wszystkich, które do tej pory wymieniłem. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany cen, zmiany w prawie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Spójrz się na listę dla wspierających. No i przypominam, że na stronie symen24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami, znajdziesz również nasze audycje wzbogacone o bardzo dużą liczbę innych danych, takich, które co do formatu czy co do treści niekoniecznie mieszczą się na kanale YouTube. Cześć, trzymajcie się.